Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Nowy Big Short. To mnie zaskoczyło. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I informuję, że jutro o godzinie 18 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam i zaczynamy. Nowy Big Short to mnie zaskoczyło. Kiedy sprawdzałem, co się dzisiaj dzieje na rynkach finansowych, to przede wszystkim oczywiście widać na pierwszy rzut oka wielki risk off, czyli pozbywania się ryzyka i oczywiście dyskontowania tego, co się może wydarzyć we wrześniu. Nie tylko na rynkach finansowych, ale przede wszystkim w polityce monetarnej, ale odsyłam do tego porannego dzisiaj wpisu, kiedy analizowałem to, co się wydarzyło podczas spotkania Jackson Hole. Natomiast rzut oka na ciekawe wykresy i wgłębienie się troszeczkę w ciekawe analizy pokazało dość zaskakujące zjawisko, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, dlatego ten wpis jest zatytułowany Nowy Big Short, ponieważ znalazłem informację o tym, że tworzy się nowa taka wielka netto krótka pozycja, na którą warto zwrócić uwagę i to mnie po prostu zaskoczyło. Na samym początku jednak chciałbym zacząć od amerykańskiego dolara. Dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, czyli rynek żyje własnym życiem i dzisiaj zobaczymy, jaki jest prawdziwy sentyment na rynkach finansowych. Przez weekend rynki przetrawiły wszystkie informacje z Jackson Hole i dzisiaj z czystym sumieniem, z czystą głową może rynek przystąpić do dokonywania następnych transakcji i wyceniać najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce, w sytuacji w naszym otoczeniu na przestrzeni następnych miesięcy i kwartałów i to oczywiście jest zadanie przed dzisiejszą sesją, a obecne poziomy, na których jesteśmy, dają pewnego rodzaju potencjał ku temu, żeby wierzyć, że rzeczywiście coś takiego ciekawego się wkrótce szykuje i że rynek będzie musiał się zastanowić, który wariant rozwoju sytuacji w gospodarce zdyskontować. Ale przede wszystkim rzucamy okiem na amerykańskiego dolara, na indeksie dolarowym. Widzimy tutaj, że jest spora szansa na to, że właśnie teraz na naszych oczach trwa zagrywka na kolejny szczyt, na utworzenie szczytu na siły amerykańskiego dolara w porównaniu z tym szczytem sprzed paru tygodni. Amerykańskich dolarów jest teraz w kluczowym miejscu, ponieważ zadecydują się jego losy. Gdyby się okazało, że te poziomy są przekraczane, jest przebijany poziom oporu na dolarowym indeksie, to oczywiście jest to zaproszenie do następnej fali umocnienia aprecjacji amerykańskiej waluty i w tym wypadku, kiedy mamy do czynienia z równoległym wzrostem rentowności amerykańskich obligacji, warto zwracać uwagę na pary związane z jenem, które od samego początku sesji europejskiej dodatkowo pokazują osłabienie jena japońskiego, czyli pary zaczynają rosnąć i pytanie jest takie, czy dzisiaj amerykańskie obligacje potwierdzą tą tendencję podczas sesji amerykańskiej, ponieważ jeżeli tak się stanie, to pary związane z jenem mogą być niezwykle interesującym celem dla spekulantów krótkoterminowych graczy, oferować mnóstwo ciekawych okazji inwestycyjnych charakteryzujących się maksymalnym stosunkiem wstępnego ryzyka do potencjalnego zysku, a to day traderzy uwielbiają. Ale przejdźmy do tematu. Nowy Big Short. Znalazłem analizę, która pokazywała, że na przestrzeni ostatnich dni, w ostatnim tygodniu została otworzona gigantyczna, nowa, krótka pozycja przez inwestorów typu hedge fund, czyli dużych, zarządzających aktywami, tych, którzy teoretycznie mają większą wiedzę, większe doświadczenie i na przestrzeni ostatnich dni taka nowa, duża pozycja została otwarta na parach związanych z jenem. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że jest to największy zakład w ogóle w historii, odkąd zostały zbierane te dane. Te krótkie pozycje są gigantyczne, bardzo duże. Wniosek jest taki, że prawdopodobnie ci traderzy, ci inwestorzy, ta grupa uczestników rynku, czyli hedge fundy, próbują teraz wykorzystać to, że mamy następną falę osłabienia, czyli spadku cen, czyli wzrostu rentowności amerykańskich obligacji do tego, żeby otwierać takie pozycje, licząc na to, że pary związane z jenem, zwłaszcza dolar-jen, będzie kontynuował tendencję wzrostową i że rozpocznie się bardzo podobna tendencja, która była obserwowana parę tygodni temu, kiedy widzieliśmy, jak bardzo mocno, dynamicznie ruch wzrostowy ponad poziom 130 wywindował tutaj parę dolar do jena
i że jest założenie, że być może teraz będzie podobnie. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy ci inwestorzy, którzy mają teoretycznie większą wiedzę, większe doświadczenie, większy kapitał, będą mieli rację? Przekonamy się, moim zdaniem jest głównie, ta odpowiedź będzie zależała głównie od tego, co się wydarzy na amerykańskich rentownościach obligacji. Ale jeżeli jesteśmy przy amerykańskim dolarze, to warto zwrócić uwagę, że w momencie tworzenia tego wpisu około godziny 14:30 euro-dolar znowu podchodzi pod poziom parytetu, czyli nie ma pokonania poziomu 0,99, nie ma utworzenia następnej fali spadkowej, nie ma zaproszenia do wywołania następnej fali aprecjacji amerykańskiego dolara, a teraz każdy powrót nad parytet będzie dawał rosnące ryzyko wystąpienia short squeeze'u, czyli panicznego zamykania krótkich pozycji, czyli długich w amerykańskim dolarze, i każde takie odbicie będzie dodatkowo sygnalizowało, że jest szansa na to, że rodzi się większe wzrostowe odbicie od dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału spadkowego, który jest od czasu zamieszczany przeze mnie we wpisach. Wiecie Państwo, o czym mówię, i dodatkowo w krótkim terminie każdy wzrost nad parytet będzie sygnalizował możliwość wystąpienia ruchu, który dałby taką kilkutygodniową formację podwójne dno z linią szyi na poziomie 1,0350 i jeżeli zostałaby pokonana najszybsza linia trendu spadkowego, to takie prawdopodobieństwo wystąpienia takiej tendencji jeszcze bardziej wzrośnie, więc moim zdaniem rośnie ryzyko długich pozycji w amerykańskim dolarze za każdym razem, kiedy euro-dolar wraca nad parytet, czyli nad poziom 1,0000. I dodatkowo takie zachowanie amerykańskiego dolara, ale przede wszystkim jena japońskiego, sygnalizuje rozpoczęcie następnej fazy wojny walutowej w Azji. Kiedy jen się osłabia, tak gwałtownie występuje pewnego rodzaju szok w gospodarkach azjatyckich, ponieważ nagle okazuje się, że japońskie produkty są bardziej konkurencyjne, są lepsze pod względem cenowym dla odbiorców zagranicznych i to momentalnie powoduje, że wszystkie inne kraje z regionu azjatyckiego muszą dostosować swoje kursy walutowe i na następnym wykresie bardzo widzimy to jak na dłoni, jak tutaj chińska waluta zaczyna mocno tracić, dolar do chińskiego juana zaczyna podążać w kierunku poziomu 7, więc tutaj wojna walutowa przynosi oczywiście następne konsekwencje w postaci osłabienia chińskiej waluty i prawdopodobnie będzie się tak działo z innymi walutami Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek pieniężny się zachowuje, co się teraz dzieje w ogóle na rynku obligacji, które, jak powiedziałem, moim zdaniem będą jednymi z kluczowych podczas dzisiejszej sesji, żeby zrozumieć to, co się dzisiaj wydarzy, jest zachowanie oczekiwań inflacyjnych. Część inwestorów ma instrumenty, na podstawie których może ocenić, jakie są oczekiwania rynkowe, oczekiwania inflacyjne. Nie jakieś ankiety, gdzie ludzie na podstawie swoich emocji budują analizy, ale na podstawie własnych kapitałów, podejmowania decyzji na podstawie własnych kapitałów, angażowania własnych kapitałów. I co tutaj nam mówi ten rynek? Że bardzo wyraźnie zaczynają spadać oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. I jest to bardzo dobra wiadomość, która teoretycznie może wkrótce pozwolić nam odpowiedzieć pozytywnie na pytanie, czy rzeczywiście zacznie być tworzony tutaj następny szczyt na amerykańskich i europejskich rentownościach obligacji, ponieważ spadek oczekiwań inflacyjnych może także dać bankierom centralnych paliwo do tego, żeby już nie podnosić stóp procentowych, tak jak w porannym komentarzu zasygnalizowałem, jak to bardzo mocno teraz oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych rosną. Ale te oczekiwania inflacyjne to oczywiście to są miary rynkowe, to nie ma tam gigantycznych kapitałów liczonych w setki miliardów dolarów, natomiast te słowa prezesów banków centralnych ze spotkania Jackson Hole sygnalizują nam, że wrzesień będzie niezwykle interesujący, ponieważ zobaczymy, czy te słowa przełożą się na działania banków centralnych. Pamiętamy, że najważniejsze będą oczywiście decyzje ECB, będą decyzje Fedu w połowie miesiąca oraz będziemy patrzeć, czy też Bank of Japan zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Jeszcze raz odsyłam do porannego komentarza. Tam zamieszczałem analizę, jak rynek pieniężny oczekuje, co się wydarzy na stopach procentowych do końca tego roku i mniej więcej w perspektywie do połowy 2023. Nie tylko dla najważniejszych gospodarek na świecie, ale także nawet dla Polski.
Natomiast to, co martwi, to oczywiście zachowanie amerykańskich obligacji dwuletnich. W tym wypadku ta rentowność wyraźnie rośnie, ta inwersja krzywej dochodowości występuje i ona sygnalizuje, że recesja, jej skala i głębokość będzie porównywana z tym, co się działo w 2001 roku. Pamiętamy, co się wtedy działo. Ci, którzy byli na rynkach, pamiętają, że bezstat trwała wtedy 1,5 roku na giełdach papierów wartościowych i warto o tym pamiętać. Natomiast warto także zwrócić uwagę na te rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ w ostatnich godzinach jest ścisłe powiązanie i korelacja między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji a indeksem S&P. To oznacza, że rynki akcji nie akceptują rosnących rentowności obligacji. Powiązanie jest ścisłe, widać je po prostu jak na dłoni, a będąc jeszcze przy rynku obligacji, amerykańskie dziesiątki mają opór w rejonie 3,12%. Pamiętamy, tam jest Fibonacci 61,8% i gdyby się okazało, że podczas dzisiejszej sekcji amerykańska dziesiątka łamie poziom 3,12, to oczywiście otworzą się perspektywy do kolejnej fali wyprzedaży ryzyka na giełdach papierów wartościowych, czyli żeby giełdy papierów wartościowych bardzo mocno zaczęły spadać, a indeks strachu, indeks VIX zaczyna dopiero rosnąć. Jesteśmy na poziomach generalnie niskich, ale co się wydarzy, to zobaczymy. Ostrzeżenie jednak występuje, a gdy zobaczymy w poprzednim tygodniu, jak giełdy papierów wartościowych zareagowały na Wall Street, to spadki w okolicach 4-3% były normą i świece tygodniowe, pamiętamy, na wykresach one sygnalizują rosnące ryzyko nawrotu tendencji spadkowej z wizytą w okolicach ostatnich minimów, w okolicach minimów z marca, więc prawdopodobieństwo naprawdę bardzo mocno rośnie. A sam indeks S&P, jak widać na wykresie, w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy tuż nad poziomem 4000 punktów. To oznacza, że dzisiejsza sesja pozbawiona danych makro, kiedy będą się liczyły tylko emocje i nastawienie tłumu inwestorów, będzie oznaczała pozycjonowanie się względem poziomu 4000 punktów. Każde utrzymanie nad poziomem 4000 punktów będzie plusem dla byków, czyli dla tych, którzy liczą na dalsze wzrosty, natomiast każde przejście, przełamanie, złamanie poziomu 4000 punktów oznacza wejście tendencji spadkowej w następną fazę i oczywiście bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce nawet testować minima z początku wakacji i oczywiście prawdopodobnie także minima, które były utworzone w marcu na wielu giełdach papierów wartościowych. Indeks DAX nie jest w stanie wrócić nad poziom 13 000 punktów, a dzisiejsza luka spadkowa na wykresie tygodniowym będzie i staje się już teraz mocnym oporem. Natomiast będzie ona zachęcała do tego, żeby w najbliższym czasie indeks DAX także ruszył w kierunku ostatnich minimów, ponieważ każde utrzymanie poniżej poziomu 13 000 punktów zachęca do tendencji spadkowej, do nawrotu presji podażowej. Tak, żeby giełdy papierów wartościowych wyceniały kontynuację tej recesji, spowolnienia gospodarczego jeszcze w perspektywie nawet pierwszego kwartału 2023 roku. A giełda europejska, licząc poprzez pryzmat indeksu najważniejszych 50 spółek z Europy, zaczyna przełamywać to bardzo wyraźnie zniesienie Fibonacciego 50%. To także jest zwiastun tego, że europejskie akcje mają ochotę rozpocząć tendencję spadkową, a gdy do tego dodamy, że Bitcoin utrzymuje się cały czas poniżej poziomu $20 000, to także kryptowaluta, ta najbardziej popularna kryptowaluta, pokazuje sentyment przeciwko ryzyku i na rzecz tej tendencji spadkowej do wyprzedaży ryzyka, czyli do sentyment na risk off. Jak się dalej potoczą losy, moim zdaniem Bitcoin także cały czas w rejonie $20 000 warto obserwować, czy jest nad, czy jest pod. Bez względu na to, czy inwestujemy, czy nie na rynku akcyjnym, warto posiłkować się wskazaniami Bitcoina, ponieważ moim zdaniem jest to wskaźnik wyprzedzający tego, co się może wydarzyć na Wall Street, jako że utrzymujemy się poniżej poziomu $20 000, więc moim zdaniem zachowanie Bitcoina teraz sygnalizuje, że raczej możemy mieć do czynienia z sesją spadkową niż wzrostową na indeksie S&P. Rynek surowcowy, miedź. Zaczynała wracać tendencja spadkowa, ale cały czas jesteśmy nad poziomem $8000 oraz nad tą najszybszą linią trendu wzrostowego, czyli moim zdaniem jeszcze jest pewnego rodzaju przewaga popytu na ryzyko.
Natomiast to jest na chwilę obecną jeden z niewielu surowców, który wspiera popyt na ryzyko, ponieważ jeżeli zobaczymy na przykład zachowanie srebra, to tutaj także nawrót tendencji, żeby pozbywać się aktywów ryzykownych jest dość dobrze widoczny. I na koniec dział oczywiście poświęcony polskim aktywom. Zaczynamy od polskich obligacji, czyli od ETF-u, który obrazuje zachowanie całej polskiej krzywej dochodowości. Tutaj występuje znowu podczas dzisiejszej sesji presja na to, żeby raczej pozbywać się polskich obligacji, czy też nie, ale oczywiście od ostatecznych losów polskich obligacji te losy są moim zdaniem uzależnione od tego, co się wydarzy na Wall Street, na tym, co się dzieje na indeksie obligacyjnym amerykańskim, czyli przede wszystkim na amerykańskich obligacjach 10-letnich. Polski złoty, jeżeli dzisiaj euro-dolar wróci nad poziom parytetu, to zobaczymy, jakie będzie silne umocnienie krajowej waluty. A jeżeli nie, będziemy się dalej utrzymywać poniżej parytetu, to złoty dalej będzie pod presją na to, żeby był sprzedawany. Naprawdę nie liczą się żadne polskie fundamenty, żadna sytuacja lokalna, czysto takie generalne poziomy stóp procentowych do spekulacji na rynku złotego nie mają żadnego znaczenia. Poziom stóp procentowych, czyli te rekordowe, gigantyczne punkty swapowe liczą się dla inwestorów, którzy mają długoterminową pozycję, ale takich spekulantów liczy się tylko i wyłącznie to, co się dzieje na eurodolarze. Jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to momentalnie złoty zacznie się umacniać, a jeżeli euro-dolar zacznie ruszać się w dół, to złoty zacznie się osłabiać. Natomiast na wykresie euro i dolar złotego zobaczycie, że zaznaczyłem poziom 4,70. Moim zdaniem jest to kluczowy psychologiczny punkt odniesienia. Każdy spadek poniżej poziomu 4,70 na euro czy też na dolar złotym będzie odczytany jako zachęta ponownie do długich pozycji w złotym, czyli krótkich na poszczególnych parach euro i na dolar złotym. I na koniec warszawska giełda, która jest także bardzo wyraźnie dzisiaj zdołowana. Jesteśmy wyraźnie i głęboko poniżej poziomu 1600 punktów. To otwiera oczywiście przestrzeń do wizyty w rejonie 1500 punktów, gdzie mamy spojenie bardzo ważnych poziomów technicznych, ale moim zdaniem także pracuje ta dolna linia trendu spadkowego, którą widzimy na wykresie i być może ona zatrzyma tendencję spadkową, taką przynajmniej w krótkim terminie. Warunek jest jeden, żeby początek sesji na Wall Street nie przyniósł wyprzedaży. Jeżeli przyniesie wyprzedaż, to i warszawska giełda ruszy do poziomu 1500 punktów w perspektywie następnych dni, więc to powiązanie jest oczywiście bardzo, bardzo silne. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, jutro o godzinie 18 nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego, pięknego dnia. Pozdrawiam.